Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przyspawać tego typu rurkę o małej średnicy zewnętrznej materiału do blachy w pozycji podolnej na bocznej, uzyskując w ten sposób spoinę pachwinową. W dzisiejszym filmiku wykonam dwa testy na podobnych materiałach, wykonując je różnymi metodami. Na początek metodą MAG. Jeśli chodzi o spawanie tego typu spoin metodą MAG, z mojego punktu widzenia najbardziej odpowiednią techniką wykonania tego typu spoiny jest spawanie jej wykonując dwa odcinki z łączeniami po środkach. Oczywiście jeśli nie ma jakichś przeszkód po torze, po którym będziemy prowadzić uchwyt. Jak widzicie, uchwyt do spawania metodą MAG jest tak jakby przystosowany do wykonywania ruchów po łuku lub jak kto woli nazywać je okrężnymi, dlatego prawdopodobnie nie będziecie mieli żadnych problemów z wykonaniem tego typu spoiny. Ważne jest to, aby nie zmieniać drastycznie kąta natarcia w trakcie spawania, aby ten kąt, jeśli już zmienimy, to starajcie się go minimalizować lub aby nie był on w jakimś sensie szarpany, ponieważ w miejscu, w którym go drastycznie zmienimy, może powstać jakieś głębokie podtopienie lub podpalenie materiału. Proponuję najpierw wykonać w takich miejscach odcinki spoin, w których jest gorsza dostępność, ponieważ z miejsca, z którego jest łatwiejsza dostępność, jest po prostu łatwiej połączyć odcinki spoin. Druga część spoiny tutaj należy się przyłożyć, aby wykonać prawidłowe łączenie tych dwóch odcinków. Ja robię to w ten sposób, że przed już zakończonym odcinkiem spoiny zajarzam łuk, czy rozpoczynam spawanie, wykonuję ruch wsteczny, najeżdżając na wcześniej wykonany odcinek spoiny, po czym rozpoczynam spawanie tą samą techniką, oczywiście ruchem po łuku, powiem to w ten sposób, dojeżdżając z drugiej strony do tego samego odcinka, który wykonałem wcześniej, najeżdżając na niego, po czym wykonuję ruch wsteczny, dzięki czemu łączenie jest, że tak powiem, prawidłowo wykonane. Jeśli chodzi o wykonywanie tego typu spoin metodą MAG nieprzerwanie po całej długości łączonych materiałów, oczywiście możemy to zrobić wykorzystując jakieś urządzenie z automatycznym ramieniem, które prowadzi uchwyt. Możemy również robić to używając do tego własnej ręki. Natomiast z mojego punktu widzenia
jest to troszeczkę nieprawidłowe, ponieważ wielokrotnie próbowałem to robić. Udawało mi się również wielokrotnie, ale bywało również tak, że nie byłem w stanie zakończyć spoiny lub dojechać do końca. Czasami brakowało mi centymetr lub mniej, ponieważ ręka ma jakieś ograniczenie. Być może niektórzy są w stanie to wykonać za jeden raz, ale z mojego punktu widzenia wygląda tak, jak to Wam przedstawiłem. Jeśli ktoś uważa, że spoina wykonana na jeden raz, mówiąc to w ten sposób, będzie lepszej jakości niż ta z łączeniem po środku, to proponuję użyć do tego elektrody otulonej, wkładając ją w ten sposób do uchwytu spawalniczego. Zajarzamy ją w miejscu, które jest tak jakby najbliżej nas, prowadząc ją od siebie, okrężając rurę, oczywiście cały czas nie zmieniając kąta natarcia uchwytu. Jak już widzimy, że dojeżdżamy do tak jakby przeciwległego miejsca do tego, w którym rozpoczęliśmy spawanie, to musimy po prostu przekręcić uchwyt w ręku i jadąc dalej, cały czas zachowując oczywiście technikę ciągnij od rozpoczęcia aż do zakończenia spawania. Na koniec jeszcze pokażę Wam spoiny, które wykonałem w trakcie dzisiejszego filmiku. Ta pierwsza jest wykonana metodą MAG. Z mojego punktu widzenia wygląda całkiem nieźle i prawdopodobnie wielu z Was się również ze mną zgodzi. Natomiast ta druga, którą wykonałem elektrodą rutylowo-celulozową, która jest oznaczona symbolem 6012. Jak widzicie, również wygląda nie najgorzej. Elektrody 6012, przynajmniej z mojego punktu widzenia, są bardziej praktyczne podczas wykonywania jakichś spoin szczepnych, ponieważ nie dają głębokiego wtopienia. W przypadku, gdy popełnimy błąd, dzięki temu, że ona nie jest spoina oczywiście wtopiona głęboko, możemy ją w prosty sposób na przykład złamać. Ja akurat miałem te do dyspozycji w danym momencie, więc je wykorzystałem. Natomiast dla Was, jeśli będziecie spawać jakieś materiały, na przykład jakościowe, to proponuję użyć elektrod przynajmniej rutylowych, czyli oznaczonych symbolem 6013. W dniu dzisiejszym chciałbym w tym momencie filmik skończyć.
Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!